mam to szczęście, że tak powiem, że sam dla siebie piszę i jakby to już w momencie pisania ja już gdzieś w głowie reżyseruję i gdzieś tworzę rzeczy, które mnie interesują, bohaterów konstruuję w taki sposób, powstają osoby, które mnie w jakiś sposób albo inspirują, albo interesują, albo których się boję, które są dla mnie ciekawe. Więc to jest to ułatwienie. W przypadku tworzenia filmu, reżyserowania na podstawie cudzego scenariusza trzeba odnaleźć to wszystko. Płynące wieżowce na początku miały być historią związku dwóch kobiet, więc nie rozróżniałem jakby na podział płci. Oczywiście potem wiadomo, facet w inny sposób się zachowuje, kobieta w inny sposób, ale gdzieś jak tworzyłem i postać Edyty w sypialni i postać Kuby w Płynących wieżowcach, patrzyłem na nich jako na ludzi. Co z moim winem? A jaki pan zamawiał? Chardonnay z Chile. Bo jak reżyser pisze scenariusz, to jest jego jakiś subiektywny obraz świata, obraz jego wyobraźni, a jestem rzeczywistym człowiekiem i to musi się spotkać w pewnym miejscu i on musi trochę zapomnieć o swoim wyobrażeniu i zobaczyć mnie, we mnie postać. Tomek już na castingu, wydaje mi się, zobaczył we mnie cechy, które potrzebował do skonstruowania Kuby w filmie Płynące wieżowce i myślę, że dlatego dostałem tę rolę, ale potem rzeczywiście razem ją rozwijaliśmy, razem się na ten temat zastanawialiśmy. No i oczywiście razem tworzyliśmy, ale Tomek jest reżyserem, który oczywiście słucha i daje aktorowi komfortowe warunki, ale jednocześnie wie, czego chce. Jak tworzy się postać, to jakoś filtrujemy tę rzeczywistość, historię, którą mamy, filtrujemy przez siebie, aktorzy przez siebie, ja przez siebie i znajdujemy właśnie sposób na opowiedzenie tej historii, ale właśnie szczególnie przy filmie autorskim gdzieś przemycamy zawsze tym, kim my jesteśmy, ale jako i ludzie, co mamy w głowach, o czym myślimy, jaki mamy pogląd na dane sytuacje. W graniu głównej roli w filmie jest o tyle dobrze, że masz jakby cały czas jesteś na planie, jesteś cały czas tą postacią, możesz się nią stać, nie doskakujesz, nie wskakujesz, nie wyskakujesz do różnych innych rzeczy. No ale musisz mieć obraz całości, to jest taka różnica, że musisz mieć rzeczywiście jakoś widzieć całość, ale potem konkretnie jak masz dzień zdjęciowy, to rzeczywiście jak masz scenę, to masz konkretną rzecz do załatwienia w tej scenie, bo wydaje mi się, że w aktorstwie liczy się konkret. Premierę mieliśmy w Nowym Jorku, światową. Wszyscy nam mówią, naprawdę wszyscy nam mówią, wychodzą z pokazów i mówią: słuchajcie, to jest film o człowieku, to jest film o miłości, o poszukiwaniu, o tym, co się dzieje w życiu, o takich właśnie najprostszych rzeczach, ale bardzo ludzkich i takich, które właśnie tworzą nasze życie. Dla nich nie ma znaczenia, czy to są dwaj chłopcy, czy to są dwie dziewczyny, tylko jest dwójka, trójka ludzi, którzy po prostu chcą kochać, pragną, boją się i myślę, że to jest coś, co nie ma granic. Kuba! Kuba, słyszysz mnie? Połudź się. Jak tworzyliśmy te sceny intymności? No słuchaj, po prostu w danym momencie trzeba coś naprawdę poczuć i oczywiście nie ma tak, że totalnie odlatujesz, ale w pewnym jakimś stopniu musisz się zapomnieć. Musisz się przestać kontrolować, no i musisz przestać myśleć o tym, że coś na ciebie patrzy, że ludzie na ciebie patrzą. Musisz się trochę temu, no, nie wiem, rzucić się w to. Myślę, że w przypadku filmów autorskich jakby na sam przekaz, czy to, co chce reżyser powiedzieć przez swój film, budżet nie ma wpływu, bo zarówno jeśli będzie większy budżet, czy mniejszy budżet, a ktoś chce robić kino autorskie, a ja chcę robić kino autorskie, to zawsze to będzie szczere. Mam przynajmniej taką nadzieję. Budżet wpłynął po prostu na warunki pracy, na możliwości, na ekipę, na sprzęt. To tak, jak najbardziej, ale jakby na szczerość filmu i na sposób, w jaki ja chcę opowiadać o kinie, to zupełnie nie.
no to jest genialna dla mnie rzecz, że właśnie mamy regularną dystrybucję w Anglii, w Niemczech, we Francji, w Szwajcarii, w Austrii, w Stanach. A tak naprawdę to myślę, mam nadzieję, że to jest dopiero początek, bo to jest bardzo świeży film. Myśmy go naprawdę parę miesięcy temu dopiero skończyli. On istnieje już w świadomości widzów i opinii publicznej, mam wrażenie. Jeszcze szczególnie, że otrzymaliśmy nagrodę za niego, ale tak naprawdę to jest chyba nasz 5. pokaz dopiero. Kontekst polski o tyle jest ważny, ponieważ ja jestem Polakiem. Moi aktorzy są Polakami, film jest polski, jest w Polsce. Bardzo długo rozmawiałem z aktorami i z producentami o tym, czy powinniśmy bardziej poruszyć ten temat społeczny. I jednak ja nie chciałem tego robić. On jest w drugim tle cały czas, bo on jest, bo przecież środowisko, kraj, rodzina, oni wszyscy tworzą tych bohaterów. Ale ważniejsze dla mnie było to, co się dzieje w ich głowach i w ich sercach, co oni przeżywają i jakoś w tym momencie swojej twórczości nie czuję w ogóle potrzeby jakby kina zaangażowanego społecznie. Pracujesz nad 3. projektem Zjednoczone Stany Miłości. O czym jest ta historia? To jest portret kobiet, 5 kobiet zaraz po upadku komunizmu, początek 90 roku. Czyli taki okres, że już wyszliśmy z komunizmu, jest kapitalizm, ale jeszcze na karku czujemy oddech tej właśnie poprzedniego ustroju. Przede wszystkim to będzie portret psychologiczny kobiet. Mężczyźni będą, bo to będą opowieść o ich związkach również, ale gdzieś ludzie znowu będą na pierwszym tle. Gdzieś ten wymiar polityczny i społeczny będzie na drugim, bo on będzie budował bohaterów, ale jednak znowu chce postawić człowieka na pierwszym planie i obserwować go.